de ladinho. Toma essa safada, ficou viciada. Aqui é só pentada. A w dzisiejszym materiale zobaczymy trening jednej z najszybszych sprinterek w naszym kraju, Wiktorii Gajusz, która jest medalistką Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata juniorów, rekordzistką Polski juniorów na 300 metrów. No i właściwie już nigdy tego nie pobije, bo dzisiaj kończy 20 lat. Hej, cześć. Nie widać i nie wypadnie. No i coś pięknego. Teraz mogę się przywitać. Cześć Wojtek. Cześć, Wiktoria. Miło poznać. Idziemy już do trenera się przywitać. Przeszkadzać? Ale jak zawsze. Tak. Trenerami. Dzień dobry. Pobawimy jakieś takie przebieżki luźne, ale jutro będą... Nie no, znowu. No tak, ale spokojnie, tutaj jest bardzo luźno, więc... Dobrze, jak zawsze. Zmiany sztafetowe i siłka. Krótki Tak jest plan na dzisiaj. Tak, krótki, bo... Ile będziemy się bawić? No tak myślę, że do godziny 15 maksymalnie. Zależy jak długo będą leżeć, nie? Tego nie jestem w stanie już ocenić, nie? To od nich też zależy. Wiktoria też, sztafeta w ten weekend na Mistrzostwach Polski. No oczywiście. To już taka tradycja. 4 lat. No. Na szczęście co do mojej To już zmiany nic się nie rok. zmieniło i cały czas biegam drugą. Raz biegałaś ostatnio. Biegałam ostatnią zmianę? Tak, tam biegałaś ostatnio. To Naprawdę? był jedyny raz, tak. Od tamtej pory przeszłaś na drugą i zawsze wygrywamy. To właśnie dlatego warto jeździć na obozy i dlatego warto trenować taką atletkę, dla tego klimatu. Trener się śmieje, że nie może mi mówić, bo później chodzę i panikuję, tylko rozmyślam co, jak, po co, dlaczego taka przerwa, a nie inna. Więc już od kilku lat praktykuję to, że daje mi znać dopiero przed bieganiem, co biegam. Ale panikowałaś? Oj, no zdarzało się. Szczerze zdarzało się i dlatego czasami lepiej było po prostu powiedzieć mi minutę przed bieganiem, co biegam. Chociaż czasami mam wybór. To jest chociaż dobre, że mam czasami 2 treningi do wyboru. W sobotę miałam albo 2 150, albo 100-250. I co wybrałaś? Oczywiście, że tą pierwszą wersję. Krócej. Im krócej, tym lepiej. No, ale i tak było strasznie, bo ja nie wiem, mam takie straszne w ogóle problemy z tą miesiączką. Ja dosłownie przed bieganiem, ten tydzień przed jest taki straszny. W Warszawie na meetingu, tam wtedy nabiegałam 23:40 i to było dosłownie 3 dni przed miesiączką, a tydzień później 22:91, nie? Już po miesiączce. No. Chyba coś o tym wiesz, co? Czemu jesteśmy tu, a nie tam? Najpierw miały być zmiany sztafetowe, a teraz zmiana. A nastąpiła jedna zmiana, bo jedna zawodniczka dzisiaj niestety nie przyjechała. Aha, i czekamy na nią. Znaczy, Nie, czekacie po prostu na nią. robimy trening, a zmiany przekładamy na jutro. Tak dzisiaj nie ma biegania, tylko sama siłownia. Wiem, że za tydzień są Mistrzostwa Polski, więc jak teraz wygląda przygotowanie siłowe? To jest raczej już tak na zasadzie takiego pobudzenia siłowego, tak? Krótkiego wysiłku, tak, z niewielkim ciężarem, z niewielką ilością powtórzeń. Po prostu, żeby tylko mięsień cały czas był pobudzany do pracy. Okej, czyli tutaj nie będzie wielkich ciężarów, będzie Nie, raczej nie będzie rekordów dynamika. życiowych, nie będzie ciężarów wielkich i tak dalej, tylko będzie krótki, dynamiczny ruch i takie lekkie podtrzymanie tego, co do tej pory udało się wypracować. Bywa tak, że łączycie siłownię jednak z szybkością, żeby zrobić transfer siły, który Nie zdarza nam się to. nie zdarza się. Nie zdarza nam się to, tak. Siłownia to jest jedna jednostka, chyba że jesteśmy na obozie, to ewentualnie rano robimy jakąś część siłową, a dopiero potem po południu jakąś część szybkościową, ale też bardzo rzadko nam się to zdarza. Raczej zazwyczaj skupiamy się, że jednego dnia jest siła, ewentualnie po południu jakaś plyometria, skoczność, a dopiero następnego dnia szybkość. Okej, a w takim planie tygodniowym jak ta siłownia jest wpisana? Jak to wygląda? To zazwyczaj siłownię mamy zawsze w poniedziałek. Jak ja trenowałam, zawsze był poniedziałek i czwartek. No, a Wiktoria robi na razie raz w tygodniu. Wystarcza jej do takiego biegania jak bieganie. Więcej nie potrzebuje. I tak jest silna i duża. Ale to się wytnie, tak? A proszę bardzo, nie mam za bardzo przestrzeni, żeby gdzieś tutaj uciec. Co to za ćwiczenie? To jest moje typowe ćwiczenie przedsiłowniowe. O dziwo, mam wrażenie, że ktoś tak by się tak na mnie popatrzył, to by powiedział, że robię dużo siłowni. Zakładam na przykład. A prawda jest taka, że nie robię wcale dużo i wcale dużo na sztandze nie mam. Jak na sprinterkę? Myślę, że jak na sprinterkę po prostu. Że jestem taka duża, nie wiem jak to nazwać. Dieta czy geny? Kurde, geny. Też się z mojego brata śmieje, bo on, nie wiem, je te kebaby, jakieś McDonaldy, a jest po prostu taki chudy. Więc chyba geny. I dokładaj piąteczki. Jak kiedyś byliśmy u jednego zawodnika, który biega 400 metrów, to zawodnik dostał cały plan na
Messengerze i z niego sobie korzystał. Trenerka siedział i tam patrzył i poprawiał ewentualnie. A jak ty Trenują po 5-6 lat i tak dalej, no to tak zazwyczaj tylko siedzisz, obserwujesz, gdzieś tam jakiś drobny błąd możesz tylko wyłapać, nie? Najgorzej z początkującymi, żeby gdzieś tam pilnować jednak tej techniki od początku, uczyć na tym się skupiać, no to potem nie masz za dużo pracy już ze starszymi zawodnikami. Jak wyeliminujesz wszystkie błędy na początku ich przygody, nie rób przysiadu, tylko od razu masz pracować achillesem i łydką. Nie tu i czwórką, tylko tu, hop, hop, bez tego ruchu w kolanie, uginania, nie? Siadania. Ja robię to co chłopaki? Tak, wspięcie i kopnięcie. Chodźcie, Oliwka i Gosia też tutaj już. A to ma być takie dynamiczne, rozumiem Tak, już. i bez uginania nogi przed kopnięciem, nie? To samo co Wika, tylko... Może trochę za dynamicznie, spokojnie, nie? Spodziewam się, że wiele osób zobaczy to ćwiczenie po raz pierwszy. Myślę, O co tu chodzi? Głównie chodzi o pobudzenie dwugłowego. I też pamiętam, jak Ania Kiełbasińska do mnie napisała z pytaniem, o co chodzi w tym ćwiczeniu właśnie. Bo raczej się takich ćwiczeń nie widzi zbyt często. No to w sumie tylko chodzi o pobudzenie właśnie tego mięśnia. Dobrze, że nie przyszłeś, jak byliśmy w tym etapie kwiecień-maj, bo wtedy robiliśmy, no tak wychodziło, że mieliśmy na przykład 300 metrów biegu z saneczkami z obciążeniem 13 kg, bo głównym zamysłem była 1 minuta pracy ciągiem i wychodziło na to, że na przykład, nie wiem, zaczynamy od 45 sekund biegu, później od razu przechodzimy w 15 sekund skipu z saneczkami, później jest 5-6 przerwy, później 40 biegu i 20 skipu. I tak pełna minuta. I chyba wychodziło 7 serii takich, no. To jest poważna siła biegowa. Był tam jakiś trener zagraniczny. I ja skończyłam serię, pamiętam, i się mnie pyta, czy ciężki trening, taki mega w szoku. Później chodził za mną 3 dni i się pytał, jak tam moje nogi, nie? Więc naprawdę nieźle. I jak były twoje nogi? No, zabójstwo, bo miałam, w czwartek była właśnie siła biegowa, a w piątek miałam saneczkę, miałam przebieżki z sankami, ale no na szczęście było już chyba tam 10 kilo, nie 13. Ale no, sanki były w strachu. Co tam się już żalisz? Chwalę! Palisz? I mniej trochę dynamicznie, Wika, trochę wolniej, dobra? Dynamiczne kopnięcie, ale w to wspięcie spokojnie troszeczkę. O tak, nie? I pojedynczo, o właśnie, żeby ten ruch kontrolować. O to chodzi. Spokojnie, nie uginaj tak tej nogi w kolanie, Wika, przed wyjściem. Spracuj z achillesa, nie z ugiętej nogi. O tak. Bo już później zaczęłaś coraz bardziej przysiadać z każdym ćwiczeniem. A ile na pajacyki? Też 20. 20. Tak. Tak, bo ty 15 nawet nie poczujesz. Jak mierzysz sobie przerwę między seriami? Na wyczucie. Zależy. Niektórzy mają albo pół piosenki, albo odpisać komuś. To nas po prostu chyba jakoś tak naturalnie wychodzi i mierzymy to poziomem zmęczenia. Ale ja zazwyczaj nie liczę przerwy, ale bazuję się na tym, czy chłopaki idą robić, czy nie. Bo jak idą robić, to ja później też idę. Tak samo jest z powtórzeniami. Chłopaki, ile mamy? 6. Dobra. Tak, i palce na siebie, niżej spięta. O, właśnie. Tak. Znaczy nie wiem, zaraz się okaże. Ty to wiesz, robisz to do urodzenia prawie. No właśnie. Ile miałeś najwięcej na plecach? Znaczy no ogólnie to nie robimy zbytnio maksów. Ja pamiętam, że chyba bodajże, nie wiem, 4 lata temu miałam chyba 100 na przysiad. Klatka ile? Klata 50 kilo. 100 na przysiad? No, 4 lata temu robiliśmy maksy chyba. No, ale to tylko na sprawdzianie. No. Raz w życiu. No. Doprecyzuj, bo zaraz pójdzie to w No świat, mówię, nie? że raz w życiu mieliśmy maksy, że trener nie robi raczej. Nie. Po prostu chciałem tylko poznać, na ile jest silna, nie? I przeraziłem się i powiedziałem, że to koniec. Słyszałem o twoim maksie w skoku w dal, który jest twoim personal bestem na Domtelu i wynosi Ty, no nie wiem, kiedy ja skakałam? W 2018 roku W chyba. 4. klasie podstawówki. 4,20? 3,45. No to ja nie wiem, co ja tutaj robię. Trochę przypadek, że tu jestem, no nie ukrywam. Teraz to tyle z miejsca skoczy. No właśnie. Ale swoją życiówkę skoku z wyż pamiętam. 2,45 m wydaje mi się, że skakałam. Kiedy to skoczyłeś? To chyba też gdzieś w 2018-2019 roku. Bo ja w sprincie siedzę od 2020 i wtedy już koniec był ze skakaniem.
No i było z bieganiem. Trzeba było się zaznajomić. Nie wyglądasz na taką, której brakuje skakania. Kurde, czasem bym wróciła. Raz się zapytałam trenera, czy mogę poskakać i już nie chcę mówić, co mi powiedział. My w wrześniu Byście musieli robimy wypikać. 9-obój, a czy ty robisz 6-obój, 7-obój. No zostały robię, bo tyczki nie ma. Więc poskaczesz sobie. Tyczkę też bym mogła. Ja umiem, uczyłam się. Nie wiem, co on planuje, ale taki plan zapadł, żeby zrobić coś po sezonie, nie? Tak. Chłopaki 9-obój bez tyczki, a dziewczyny 7-obój. Pełno. A czy bez 800 może ze skróconym do 600 biegiem, bo I tak bym tego szkoda nie mi ich przeżyła. będzie. 800 nie takie straszne. Zależy dla kogo. Może byśmy nowe powołania dla mnie odkryli. Już 3 serie? 50 kg. Asia, czym to się różni od twojej siłowni? Wszystkim. Nie, no przed samymi startami również miałam taką krótką siłownię i dynamiczną. Ale robiłam większe ciężary. Ja tylko się zastanawiam, jak skoczy twoja szybkość, jak zwiększysz ciężary na siłowni. O, wydaje mi się, że to też nie jest takie adekwatne. Że można robić nie wiadomo jaką siłownię, a nie biegać zbyt szybko. To jest chyba najważniejsze po prostu dobre rozłożenie, dobry balans między faktycznie siłownią i tego, żeby mięśnie nie tylko były duże, ale też sprawne, szybkie, rozciągnięte. Nie trudno jest przesadzić z siłownią, dlatego nie robię dużo. Kiedyś nawet prosiłam trenera, żeby mi dołożył ciężarów, Tak? no, ale nie chciał. A czy przygotowujesz się jakoś, no bo coś czuję, że kiedyś możesz wylądować na pewnej ławie gdzieś. Na ławie? No. Grzać ławę? Nie, u dzików, u WK. No nam taki pomysł był, ale szczerze chyba wolałabym się jakoś dłużej przygotować do takiego poważnego sprawdzianu. Jeżeli już, to gdzieś tak, żeby trener nie widział. To jest, wiecie, gdzieś tam umawiam się z chłopakami, dobra, idziemy na ławę, zobaczymy ile damy radę wycisnąć. I to jest w takich randomowych momentach po prostu. Powinnaś wziąć swoje sanki. Myślę, że jakbym wyciskała z sankami, to wypadły rekordy, więc może jak będę gdzieś u dzika na ławie, to trzeba będzie pomyśleć o czymś takim, nie? Też może, nie wiem, na urodziny dostanę sanki. Nie wiem, w ogóle dzisiaj mam urodziny. O, Tak się składa, że przypadkowo wozimy coś w torbie, czekaj. O nie! Wszystkiego najlepszego. Ostatnie naście w moim życiu, teraz będzie tylko 10. Ale dziękuję. To jest jakiś ciasteczko? Super, czekajcie, muszę wypowiedzieć chyba życzenie teraz. Happy birthday. Ej, super, dzięki wielkie. nie będziemy śpiewać, podłożę jakieś reality free music. Teraz jak typowa sprinterka powinnam zacząć to jeść teraz, ale zjem to później. Happy birthday. Happy Chłopaki robią już kolejną serię. Czasami sobie myślę, że może dlatego tak szybko biegam. Lubię rywalizować z chłopakami. Jak pobiegnę gorzej, no to wiadomo, jestem dziewczyną, a jak pobiegnę lepiej, no to jestem dziewczyną, nie wiadomo. Próbujemy się do siebie porównywać, no to jest raczej na zasadzie jakiejś takiej zabawy, nie jeżeli faktycznie jakiejś takiej zgryzoty. A jeżeli jest jakaś dziewczyna na przykład, której się nie lubi, albo jakieś są zgryzy, no to też inaczej się wychodzi na bieg, powiedzmy, jeżeli trzeba już biegać w tym finale. Okej, prawda, no bo Dlatego- tutaj nie ma rywalizacji takiej prawdziwej, tylko jest taka koleżeńska, nie? No, prawda. Ja w ogóle nie lubię słowa rywalizacja, zacznijmy od tego. A na tym się opiera sport, nie? Dobra, muszę robić, bo oni zaraz zrobią trzecią Właśnie, serię i zostanę wyprzedzą. w tyle. Tak nie może być. Tak, i pilnuj biodra, pamiętaj, nie rób przeprostu. Tak, i zablokuj. O, właśnie, pięknie. Hop, o to chodzi. Patrz przed siebie. Dobra. I po 10 kg na stronę sobie Ale dokładasz. jeszcze jedna seria. Dwa razy po 4. Nie pchać tak bardzo biodra, bo robisz przeprost, okej? Blokuj troszeczkę wcześniej. O, i blokuj. Nie pchać tak bardzo, hop. Chodzi o to, że wiesz, jak robisz tu wystrzeliwujesz, żeby nie było aż tak, nie? Bo w pewnym momencie już wiesz, wychodzisz i niepotrzebnie tu przeciążasz, nie? Tu, pak i spięcie, okej? W jednej linii, żeby nie było tylko wejścia przed siebie przeprostu robienie. Dobrze. Ja wiem, że to dla ciebie lekki ciężar i to nie robi na tobie wrażenia i nie masz tej blokady, tylko musisz sama kontrolować ten ruch, nie? Jakbyś miała zostawić jedno ćwiczenie ze wszystkich, takie do końca życia, że mogłaby się robić, bo jest super. Kurde, to jest ciekawe pytanie. Ale chyba to jest to ćwiczenie, które robiła Natala właśnie.
ta 1/4 przysiadu z gryfem i tylko takie hopsanie. To jest dosyć przyjemne, bo no nie lubię jakichś zarzutów, podrzutów, nie wiem, wyrzutów. Klata też fajna, ale no mówię, tego nie robimy zazwyczaj. Czyli wszystko z rzutem. Tak. Po 10 na stronę dołożyć. Nie, tego trener nie powiedział. Babo. Tak 3 razy. Czy Wiktoria często się tak miga, czy zazwyczaj trzeba ją stopować? Raczej trzeba ją stopować. Zazwyczaj trzeba ją stopować. Dobra. I do cofnięcia robimy. Ile? 3 razy po 10. Dobra. Musimy tylko tą ławeczkę jeszcze stąd Na przesunąć. nagraniu później będzie, że trener nie powiedział, że dołożyć. Dobra. I po 10 kg na stronę sobie dokładasz. Teraz ja ci dołożę, ty. Negocjujemy sobie zawsze, nie? Jakieś tam opcje do wyboru są i po prostu trening adekwatny do samopoczucia dzisiejszego. Żeby wiedział to, co jest w stanie zrobić i co jeszcze w miarę jej sprawia jakąś przyjemność, nie tylko sam ból. Patrz teraz też jak Wika robi, nie? Żeby to właśnie chodzi o to, nie? Tak, 3 serie. Patrz, nie? Żeby to było nie? O to chodzi, nie? O, Jezus Chrystus. To jest straszne, że mogę się przygotowywać cały rok do jakichś zawodów, na przykład tych mistrzostw Polski, a miesiączka zbiega się właśnie z terminem tych najważniejszych zawodów. No jest to przykre, bo to też nie jest coś, na co mam kompletnie wpływ. I też tak było w tym wypadku, no bo miesiączkę dostałam dzisiaj, a mistrzostwa Polski są za tydzień, więc są to tak naprawdę 2 ostatnie dni, więc jest dobrze, ale gdyby wypadło tak, że miesiączka przesunęłaby się o wiele później niż miałaby być, bo tak zazwyczaj to u mnie wygląda, bo jest bardzo nieregularna, no to zawody nie byłyby udane, bo mówię, w sobotę biegałam 250 i mój maks wynosił 16,50, gdzie jestem w stanie biegać 15,80. Gdy jestem w pełnej dyspozycji. No i to boli, bo zazwyczaj nie jestem w stanie wykonać normalnie jednostki treningowej. Ale mówię, cieszę się, że ta miesiączka przyszła w miarę w normalną porę, bo wiem, że też nie jestem jedyną zawodniczką, która zmaga się z tymi dolegliwościami i są też osoby, są też dziewczyny, które tej miesiączki potrafią nie mieć nawet kilka miesięcy. Więc no niestety nie jest to rzecz normalna, ale wydaje mi się, że jest to rzecz bardzo spotykana. Ale biorąc pod uwagę to, że jednak bardzo mocno to wpływa na twój trening, na twoje starty w zawodach, czy ty współpracujesz z jakimś specjalistą, który jednak bada twoje hormony i jest w stanie jakoś wyregulować, żeby to też nie miało wpływu na twój sport? Właśnie jestem na tym etapie, gdzie zastanawiam się, czy takiej współpracy nie powinnam podjąć, bo na dłuższą metę już zaczyna mnie już to trochę męczyć, to jak to wygląda. No też był pomysł, żeby próbować regulować to w jakiś sposób, czy tabletkami, czy jakoś tam chemicznie wpływać, ale nie mam 100% pewności, czy dałoby mi to, czy by to po prostu pomogło, czy nie byłoby gorzej, bo też wiem, że wiele dziewczyn zgłasza jakieś dolegliwości, typu, że nie wiem, że czuły się ciężkie, że wypadają im włosy, że mają trądzik, więc to wcale nie jest takie proste. Więc jeżeli już miałabym coś z tym działać, to myślę, że po prostu dietą. Ale jestem już na tym etapie, że faktycznie poważnie zastanawiam się nad tym, czy nie podjąć jakiejś współpracy z profesjonalistą. Minus 2,4 na stronę ten serii 2,0 i wiesz, ma swoje plusy i minusy, nie? Bo można czasami się dziwić. Tutaj jest tak stawka za pierwszych 8. Zawsze mnie znosi przy tym ćwiczeniu. A co teraz? Wyskoki ze sztangą. To jest też takie magiczne uczucie, że czasami robi się ten trening i ma się wrażenie, że powiedzmy te 16,50 to jest już twój limit, że się nie da przyspieszyć, a są takie treningi, gdzie jest się w odpowiednim dniu i potrafi się biegać 15,80 bez w ogóle żadnego wzruszenia. A czy ten dzień, kiedy pobiegłaś poniżej 23 w Sopocie, był tym dniem? Był. Kurde. Widać, że oddało i faktycznie ta decyzja, którą podjęłam w lutym, była potrzebna.
po to, żeby tak biegać. Zresztą ta setka też kosmiczna, nie? To jest w ogóle sztos. Szczególnie, że na blokach nadal daje dupy. Ale trener już powiedział, że weźmiemy się za to i mam nadzieję, że dotrzyma słowa. Mam nadzieję, że 2 serie tego były. Nie lubię skakać ze sztangą. Nie lubisz? Nie. Jak ja trenowałam, to często to ćwiczenie mówiło mi, czy jestem w formie, czy nie. Bo czułam ogromną dynamikę i wtedy przy podskokach nie czułam w ogóle żadnego ciężaru. Mimo tego, że miałam na plecach 20 kg. Okej. To chyba u mnie takim ćwiczeniem jest zarzut. To jest chyba takie ćwiczenie na siłowni, które pokazuje, czy jestem w gazie, czy nie. Czemu zmieniasz buty? Bo będę skakać przez skrzynię. Tak, 10 tak, Szymon. Ustawiaj się, Oliwia, w kolejce. Myślałaś o płotkach? Powiem tak, miałam do wyboru płotki, jak zaczynałam trenować, ale stwierdziłam, że nie będę ich trenować, bo się wyróżnęłam i miałam traumę do końca życia, nadal mam. Ale czasami mam bardzo takie dziwne myśli, żeby spróbować 400 płotki, ale zdaję sobie sprawę, że jakbym była już pewnie na starcie, miałabym się rozgrzewać do tej konkurencji, to bym, wiecie, Strach. to mało powiedziane. Ja nie lubię 4 seta, dopiero jeszcze jakieś bonusy na torze mieć, to tragedia, ale... No dużo osób mówi, że niby płotki się biega o wiele lepiej, niżeli 400. Nie? Asia, czy tutaj dobrze idą płotki? Na tyle, że mogłyby płotki? Na podstawie danego ćwiczenia oceniam Wiktorię jako wybitną, przyszłą 400-metrówkę przez płotki. Dzięki bardzo, teraz powiedz trenerowi. Dowie się z filmu. Trochę muszę popytać o specyfikację tego ćwiczenia. Na czym tutaj się zawodnicy skupiają? Co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest to lądowanie na końcu. Ważniejszy jest moment odbicia, czyli jak najszybsze zabranie z ziemi, tak? No wiadomo, u sprintera szybkość stopy, szybko oderwanie od podłoża, tak i skończenie tego ćwiczenia ładnym przyklejeniem do podłogi. Szybkość ziemi, Oliwia. Za długo się przyklejasz tutaj. Powiedzmy, stado mrówek musisz się zabrać szybko. Stado mrówek? Tak. Ja już widzę, że jest coraz lepiej, nie? Z każdym ćwiczeniem. Każdym powtórzeniem, przepraszam. Ohohoho! Telemark niedociągnięty. No, za to tylko noty 8 punktów w skokach narciarskich dają. Co sądzisz o płotkarskiej karierze? Wracam. Nie było tematu. Niektórzy nad płotkiem, a niektórzy pod płotkiem, nie? Jak tam lędźwia? To jest dobrze. No. Brzuch gorzej. No bo to widzisz, bo przychodzi u ciebie z jednej strony na drugą. Jak cię bolą lędźwia, znaczy, że będzie niedługo okres, potem cię boli brzuch i potem cię nie boli nic. Teraz do mistrzostw Polski codziennie 1 trening, a po południu wanna z zimną wodą. No tak. To, co tygryski lubią najbardziej. Dobra, sprzątać skrzynię, płotek. Godzina 20. Godzina 20, cały trening, a jeszcze zagadywaliśmy, przeszkadzaliśmy. Krótki trening. No to wiecie, finish. Ostatnia prosta przed MPK-ami. Nie ma co się No przemęczać. właśnie, Mistrzostwa Polskie U23. Następnie Mistrzostwa Polskich Seniorów. i... Czas pokaże. Jak Nie to? mówimy więcej. Aha, tak, ale jeszcze Szczecin będzie pod koniec sierpnia. I mamy nadzieję, że to będzie ostatni już start, bo chciałam mieć wakacje w tym roku. Dobrze, żeśmy się Zaraz, żeśmy się zaraz. miałbój. Ale coś jest jeszcze w sierpniu. Tajemnice. Nic nie mówimy, nic nie Dobrze. zdradzamy. Tyle z naszego treningu. Mistrzostwa Polski niedługo, więc nie ma co się tutaj forsować za bardzo. Dobrze, że trener tylko został, to teraz możemy podpytać o grupę. Faceci czy kobiety? Kobiety? Kogo się lepiej trenuje? Prościej facetów, ale jest ich jak na lekarstwo niestety. Ciężko jest tak znaleźć chłopaków w ostatnim czasie. Naprawdę? Tak, no wybierają inne sporty zazwyczaj. Nie wiem, jak w innych miastach to wygląda, ale u nas w Chełmie jest to bardzo trudna sztuka. Namówić chłopaków do trenowania lekkoatletyki. Jest tak mniej więcej 15 dziewczyn do 5 chłopaków w grupie. Dużo. Tak. I da się tak skupić na każdym treningu, na każdego Znaczy zawodnika. ustawiamy sobie po prostu godzinowo, tak? To o której godzinie jaka grupa ma trening, tak? I trenujemy, znaczy oni mają krócej troszeczkę, ja muszę niestety troszeczkę dłużej na stadionie popracować. Wszyscy sprinty biegają? No, sprinty, płotki. Jak to jest dalej z żółtymi samochodami? Tradycja obowiązuje.
Choć w Puławach jest ich bardzo mało. O co chodzi z żółtym samochodem? Ja zostałam zapoznana w momencie, w którym zostałam uderzona na widok żółtego auta, ale to trzeba się pytać młodszych niestety zawodników. Ja nie mam nic z tym wspólnego, ja zostałam tylko zaciągnięta do... Wciągnięci jesteśmy w zabawę nieświadomie. Dokładnie. Młodsi mają nowe trendy jakieś, których my jeszcze ci starsi już nie potrafimy niektórych odnieść. 20 lat. Potrzebuję od Was jednej porady dla amatorów. Co zrobić, żeby komuś krzywdy nie zrobić? Co byś poradziła? Klasyczkiem trzeba polecieć. Przede wszystkim systematyczność. I wszystko z głową. Przede wszystkim z głową. Bo można się bardzo łatwo wprowadzić w problemy. Powolutku do przodu, nie śpieszyć. Tak jak my. Powoli, do przodu. Nie śpieszymy się. Bezpłynne są drugie terminy, a Was proszę o subskrypcję, komentarze i lajkowanie i wysyłajcie komuś, kto jest zainteresowany taką siłownią, ale też kibicem lekkiej atletyki. Dzięki, to był kierunek trening z Wiktorią Gajusz. No właśnie, a co jest boomerskie już na treningach? Żarty trenera. Do widzenia.